Siemano, witam kolejnego któregoś tam z kolei dnia, już nie pamiętam którego, zobaczyć zarośnięty jest, nie patrzcie na to, kurczę, nie mam czasu się nawet golić. Praca, Aurora, nie ma czasu po prostu. A dzisiaj będziemy sobie znowu coś składać. Jak widzieliście, ostatnio właśnie demontowałem skrzynię i teraz wam pokażę, co już tam tu poczyniłem. No tu uszczelniacz wymieniony. Nowy wysprzęglik, muszę go wkręcić, jeszcze go nie wkręcałem. Tylko poczyszczę tutaj troszeczkę. Musi tak być. Teraz najważniejsza rzecz, no już pewnie widzicie. Funkiel, nówka nieśmigana, dwumasa. Jednak zdecydowałem się na zakup nowej, całego kompletu sprzęgła. Czyli śruby, tarcza, docisk, no i dwumasa. Koło całe zamachowe, dwumasowe. Wszystko nowe. O tych samych numerach. Udało mi się w bardzo fajnych pieniądzach to zdobyć. Zestaw Saxa. Jak widzicie Saxa, ale to z producentami to tak jest. Już nawet Łysy z fanów czterech kółek też o tym mówił. Kupujecie Saxa, zobaczcie. Look. Tam look. Tak to jest. No tak to jest niestety. Nie to, że ktoś mnie oszuka, bo tak właśnie jest i to właśnie Łysy też to pokazywał na swoim kanale. Właśnie na podstawie Saxa, właśnie żuk. Firmy współpracują ze sobą, zestawy pakują takie rzeczy. Nieważne, pakujemy to co jest, to będziemy montować. Tylko muszę jeszcze znaleźć klucz dynamometryczny, bo tutaj sobie kupiłem taki kluczyk do mniejszych tych, no szybko, do mniejszych sił. On jest chyba do ilu? Tak, do 25 Nm, a jeszcze miałem taki większy gdzieś. Muszę go poszukać w tym swoim burdlu. Gdzieś w etui jest. To jest dość duży klucz, więc pewnie go znajdę. Muszę go znaleźć. Bo chcę robić fachowo, wszystko robić tak jak się należy. Wiecie jak jest. Zobaczcie. Kupiłem sobie, pokazywałem wam czy nie pokazywałem. Kupiłem sobie do centrowania tarcz. O, taki zestaw Yato. I chyba mi się nie przyda, bo tu już jest wszystko skręcone, wycentrowane tak jak należy. No i trudno, no i mówi się trudno. Zobaczcie jak wygląda docisk. Tu jak to wygląda, a jak wygląda to, zobaczcie. To już dostało swoje, że tak powiem, jest troszeczkę zużyte. Tu jest tak, wystaje taka górka, nie? Tu jest takie bardziej wklęśnięte. No numery są te same. B02103. Tu jest to samo. B02, kurde okulary. B02103. No jest to samo. Będzie na przyszłość. Będzie na przyszłość. Może w Perle będzie trzeba takie rzeczy porobić. No. Także dzisiaj chcę założyć całą dwumasę ze sprzęgłem. Wcześniej jeszcze wymienimy sobie uszczelniacz, który tam ściągałem chyba w poprzednim odcinku. Gdzieś on tu leży. Połamałem go przy ściąganiu, widzicie. I dodatkowo dół sobie uszczelnimy, ale to zaraz wam pokażę, gdzie jest ten uszczelniacz. Tutaj o tym uszczelniaczem. Takim Renzosil. To jest właśnie do uszczelnień takich misek olejowych. Gdzie to było napisane? W ogóle jest to napisane, czy nie jest napisane? Nie, bo to po niemieckiemu. No ale to jest taki właśnie środek do takiego typu uszczelnień, więc tutaj sobie posmarujemy tą dolną krawędź delikatnie. No tu chyba nie będę boków smarował, bo tu jest taka warga, kurde, uszczelka, że nawet to w życiu nic nie przeleci. I dzisiaj jeszcze chciałbym założyć drążek kierowniczy. Razem z osłoną, ze wszystkim to wszystko zmontować i niech sobie już będzie. Trochę roboty odpadnie. A jutro będę zakładał tą oto pannę. Tylko czekam jeszcze na klucz, bo połamałem klucz. Tam muszę jedną łapę odkręcić, bo przez tą łapę nie mogłem wyciągnąć skrzyni. Nie chciała mi wyjść, przeszkadzała mi ta łapa. A jak ją wykręcę, to bez najmniejszego problemu uda mi się wsadzić. Tak samo wałek ten miałem tak wsadzony, nie? Przez to gówno miałem problemy z wyjściem skrzyni też generalnie, ale to sobie teraz właśnie założymy bez tego. Dobra, najpierw zabieram się, przykręcam wysprzęglik.
Tutaj używamy klucza 9. I dokręcamy to z siłą 10 N. Dziękuję. Więcej nie trzeba. Wysprzęglik zamontowany. Na wyjść. Nie wyszło jeszcze. Jeszcze trzeba mocniej Przypasolić. Świeci mi pani tutaj. Dobra, wypadło. Wbierze się w zęba. Dobrze, teraz zobaczmy, jak wygląda uszczelniacz z tamtej strony. Trzeba jakoś kurde położyć. O, proszę bardzo. Pani, gdzie pani tu kupiła drugi uszczelniacz? Aha. Chyba go schowałem na przyszłość. Chyba dali takie same. Zaraz zobaczymy. Nie może być inaczej. I teraz, żeby go ładnie wyciągnąć, metoda siłowa. Taka o. I mamy go wyciągniętego. Trochę zmęczony życiem. Delikatnie. Nie róbcie tego w domu. O, perfekt. Perfekcyjna pani domu. Good. I już. Że mechanika jest prosta. To jak puzzle to wada do losu. Nie jest taka ciężka, tylko jest nieporęczna, żeby ją chwycić. Wszystko się może zabić. Przyszczypać się. Dobra. Dobrze, ten odcinek będzie trochę chaotyczny, ale to nie o to chodzi. Teraz weźmiemy się za koło dwumasowe. A co chcę zrobić? Już wam mówię, co chcę zrobić. Chcę sobie nanieść znaki na znak na kole, który pomoże mi w ustaleniu tej rozrządu, prawda? Gdzie on był nabity? On gdzieś jest nabity tutaj koło zębatki, więc go szukamy. 0, nawet jest, zobaczcie, tu wybite, można zobaczyć, o, widzicie? Tu jest wybite 0. I teraz już, jak jest nowe, źle to widać, nie? I weźcie teraz na przykład rozrząd po 2 latach, 3 zmieniać, jak ja będę na przykład, czy 4. No to nie, to trzeba to poprawić. Poprawiamy. O, zobaczcie, jak pięknie widać, prawda? I tym sposobem będzie to widoczne nawet po jakimś czasie. Lepiej? No lepiej. Dobra, idziemy zakładać drążek. Już sobie zmontowałem wstępnie. Wstępnie długość jest wyregulowana. Wiadomo, że zbieżność trzeba później ustawić. Ustawimy to na rurkę hydrauliczną. Pokażę wam później. Całe życie tak robię. Teraz najważniejsze są kolejności. Czyli to wszystko wkręcam. O jest. Taki patent, patrzcie. I teraz będę mógł sobie przekręcić. Chyba. I starczy. No, i mamy tutaj piękne kółeczko wału korbowego. I teraz musimy założyć uszczelnienie. I teraz tak, patrzcie. To uszczelnienie wygląda tak, już wam pokazywałem na stole. Tu pod spodem jest gumka.
Tu jest łączenie miski olejowej. I generalnie to powinno się zakładać po odkręceniu miski olejowej. To założyć, dopiero miskę olejową do tego dociskać, nie? No ale nie będziemy bawić takie rzeczy. Dlatego użyjemy tutaj specjalistycznego takiego środka, żeby sobie delikatnie doszczelnić tą powierzchnię tu. Więc sobie tak zrobię. Posmaruję tak. Oj, za dużo. Ręka mi się trzęsie, bo to trzeba ścisnąć dlatego. O! Coś takiego. Myślę, że będzie git. Ja tutaj jeszcze, wiecie, tak zrobię. Przerost formy nad treścią, ale... Dobra, i teraz kręcimy 10 nutów. Pyk. Metodą krzyżową. Gotowe. Wywala. Uszczelnienie zainstalowane. Teraz musimy zainstalować koło. Patrzcie, na pierwszy rzut oka wygląda, jakby to koło miało pasować w każdym, że tak powiem. Kurwa, zaraz wam pokażę, to trochę waży. W każdej pozycji, bo tam śruby są tego, a nic bardziej mylnego. Układ śrub jest jeden i niepowtarzalny. Jak tak pasują na otwory, to przekręcimy, jakiś tam kącik nie pasuje. Więc nie założymy koła inaczej, nie da się po prostu. Bo jakbyśmy założyli inaczej koło zamachowe, to nie moglibyśmy ustalić zera, które jest wybite na kole i nie pokryłoby się ze znakiem na korpusie. Ja już takie znaki stosowne naniosłem. Idę teraz po tamte koło i będziemy kręcić do silnika. Mamy tutaj już stosowne znaki naniesione przez Marcelka. Tu sobie zaznaczyłem też 0. Więc szukam teraz tutaj zera. Znalazłem. I te 0 sobie przyniosę tutaj. A mniej więcej, bo to tylko takie dla mnie mniej więcej jest, żebym wiedział. Tu. Cyk, puf. I teoretycznie powinno pasować. Teraz muszę dopasować klucz, żeby tam się nanizać. Śruby już tutaj są w środku, nie wiem, że wam pokazywałem, elegancko, już są powleczone takim środkiem, żeby się nie odkręcały. To co my robimy Loctite, to już tutaj jest, widzisz? No i teraz trzeba znaleźć odpowiedni przyrząd, a te śrubeczki mam tutaj stare, więc sobie dopasuję do tego, a tutaj są te cholerne gwiazdeczki. Ale my mamy gwiazdeczki, gdzie one są? Jezus, to za stres, gdzie to jest? Czekaj, tylko znajdę kluczyk, dopasuję jeszcze. Teraz niezawodny zestaw Stalsona, to chyba będzie to. Nie, większe. Większe, to będzie dobre to. Tu musimy głęboko sięgnąć, to będzie to chyba. Tak jest, proszę bardzo. Jest to M12. Teraz będzie ciężej, bo koło ze sprzętem trochę waży. Słuchaj, ja może te koło przytrzymam, a ty będziesz mi wkręcać, chociaż żeby załapać. Trochę to waży. Mniej więcej tak. Dobra, to teraz górną. Zaraz się okaże, czy Marcelek dobrze zajarzył. Jeżeli śruby się wszystkie wkręcą, znaczy, że jest dobrze. Tak, wszystkie. A co na tak lata? Dobrze, i teraz sprawa wygląda tak, że na pewno to zakręciłaś? Coś to tak jakoś dziwnie to. Przynieś mi małą grzechotkę, będzie szybciej. Podokręcamy najpierw małą grzechotką, żeby to się ustabilizowało. Ciężko się wkręca przez tą pastę, tą całą na tych śrubach.
No, dokręcajmy to. Co to było? I teraz kręcimy tak. Krzyżowo. 60 newtów. Pyk, pyknęło. Raz. Po drugiej stronie teraz. No. Pyk. 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 I chyba teraz to jeszcze, nie? A tu jest taki sprytny otworek. Dobra, mamy dokręcone. Bateria mi padła. Musiałem wymienić, ale kurde, co tak ciemno się zrobiło, będzie padać. Mamy koło założone. Elegancko. No i co? Widzimy się w następnym chyba odcinku, bo będziemy zakładać skrzynię. Operacja skrzynia będzie jutro. Ja najchętniej bym dzisiaj chciał ją założyć. Tylko muszę ten cholerny spornik odkręcić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Grzechotka to połamie zaraz.